Witamy serdecznie po raz kolejny w świecie OBE. Witam Ciebie, Rafale. Witaj, Arturze. Myślę, że Rafała nie muszę przedstawiać, bo już wielokrotnie na kanale bywał. Osoby, które są zainteresowane kwestiami OBE czy podróżami astralnymi, no to zachęcam, żeby tutaj kliknęły albo w tą ikonkę, bo ta ikonka jest dzielona. Jest ikonka moja, ikonka kanału Rafała. Tam można spokojnie sobie przejść i tam można sobie pogrzebać. Dużo ciekawych rzeczy się tam znajdzie na ten temat, więc zachęcam, żeby tak samo komentować licznie nasze rozmowy, jeśli to będą oczywiście komentarze merytoryczne, jak i lajkować, żeby się troszkę wywindowały. To zawsze daje nam satysfakcję i na pewno ubogaca nasz kanał. Ja mam do Ciebie dzisiaj kilka takich pytań, Rafale, bardzo prostych, dotyczących właśnie tych podróży astralnych. Co zobaczyłeś w ogóle jako pierwsze, kiedy uświadomiłeś sobie, że unosisz się ponad własnym ciałem, kiedy już wyszedłeś z tego ciała? To co było takie pierwsze, co zobaczyłeś? No to nawet nie chodzi o to, co się zobaczy, ale o wrażenie. Po prostu te wrażenie tego, że właśnie jesteśmy poza ciałem. To jest Mhm. takie bardzo charakterystyczne. Po pierwsze, unosimy się, nie czujemy tego ciężaru ciała i po drugie właśnie, że widok na przykład spod sufitu albo z jakiejś perspektywy takiej wyższej, no, powoduje, że naprawdę możemy się pogubić. To nawet piloci mówią, że jak lecą kilkadziesiąt metrów nad ziemią nawet, to już mają problem jakby z orientacją, bez map mają problem jak gdyby ze znalezieniem ulic i tak dalej. Więc to jest naprawdę coś niebywałego. W każdym razie to wrażenie bycia poza ciałem jest tak silne, mocne, że pozostaje na bardzo, bardzo długo. Znam osoby, które raz w życiu opuściły ciało i to było tak mocne przeżycie, że nawet po kilkudziesięciu latach wspominają je, pomimo tego, że tam nie pojawiły się kolejne takie doświadczenia, więc naprawdę jest to coś mocnego, mocne wrażenie. Nie wiem, czy jest coś, co można by było porównać. Kiedyś byłem w Planetarium Śląskim w Chorzowie, i tam jest taki teraz nowy teleskop, tam umożliwiają jakby obserwacje w takim trójwymiarze i tak dalej. I siedząc tam, i oni puszczali tam jakiś akurat film, który tam przedstawiał wszechświat, to miałem takie poczucie właśnie, to było bardzo zbliżone do wychodzenia z ciała. To chyba pierwszy raz coś tak mocno poczułem, co mi się bardzo mocno analogicznie związało właśnie z tym odczuciem wychodzenia z ciała. Także jak ktoś chce, to może to spróbować w planetarium, ewentualnie, żeby się przekonać, jak to mniej więcej jest odczuwalne. A to, co się widzi, no to się widzi po prostu w zależności od tego, gdzie oczywiście się znajdziemy, bo są różne jak gdyby możliwości wyjścia z ciała. Takim klasycznym jest po prostu wyjście z ciała w pokoju, w którym się znajdujemy. No to na ogół ten pokój on bardzo często jest troszeczkę inny, jest inne ułożenie jakichś przedmiotów, mebli, czasem okien, a czasem to jest zupełnie inne miejsce i to też jest zaskakujące. Na przykład ostatnio rozmawiałem z takim znajomym, który miał doświadczenie OB, jedno chyba z takich pierwszych, które tak mocno zapamiętał i w ogóle. I to było też bardzo ciekawe, ponieważ on miał tam jakieś relacje ze swoją mamą, która zmarła oczywiście, miał z nią ciężkie relacje, trudne. I wyszedł z tego ciała i właśnie poczuł, że jest przy jakiejś ścianie. Potem stwierdził, że to jest sufit. Nie mógł się od tego sufitu odkleić, więc szedł jak w jakimś horrorze po tym suficie, jak taki obcy. Wyszedł na korytarz i doszedł do pokoju, w którym właśnie ta mama siedziała na krześle, a wcześniej, przed wyjściem, on miał taką intencję, że chciałby z tą mamą się pogodzić. I patrzy, jest w tym pokoju ta mama, siedzi na kanapie. Udało mu się jakoś zejść, stanąć obok niej i zaczął z nią rozmawiać. To była jakaś krótka rozmowa, ale zupełnie inne jakby były relacje w tej rozmowie i w tym doświadczeniu niż te za życia. Jak wrócił do ciała, to nagle zdał sobie sprawę, że od samego początku tego doświadczenia do samego końca to nie było jego mieszkanie, tylko to było mieszkanie, w którym kiedyś mieszkał z tą swoją mamą. Więc takie są właśnie różne niuanse tych miejsc, w których się znajdujemy po wyjściu z ciała. Jest taka metoda na przykład przyśnięcia, że staramy się dryfować i w momencie czasem jest tak, że zaczynają się kreować wici wrzeciona snu,
i po prostu wchodzimy jak gdyby w ten obraz, wchodzimy właśnie w to miejsce, które się nam kreuje, czyli nie jesteśmy bezpośrednio w tym miejscu, w którym nasze ciało jest gdzieś, spoczywa na jakiejś kanapie czy na łóżku, tylko właśnie już w tym miejscu, które zaczyna się kreować jak gdyby w tej naszej takiej świadomości, w tym umyśle obserwatora. Mhm. Także takie są różne niuanse, jeżeli chodzi o wyjście z ciała. No widzi się tak jak w tej rzeczywistości, ale wyraźniej, jakoś głębiej, nie ma wady wzroku na przykład. Czasem jest tak, że zwracam na to uwagę, że na przykład widzę, mam znacznie szersze pole widzenia. Czasem nawet potrafię jakby, nie wiem jak to określić, ale widzieć 360 stopni, więc to jest też takie ciekawe. Jakby nie jednocześnie, ale po prostu, jeżeli mnie coś interesuje, to nagle po prostu widzę to. Mhm. Czyli jakby tej głowy nie muszę poruszać, tej astralnej. Czasem oczywiście tak, to jest wszystko zależne od jakichś tam silnych przekonań, czasem mocniej myślimy o tym naszym ciele, czasem mniej, to też rzutuje oczywiście na te nasze obserwacje, na to jak to ciało tam funkcjonuje. Podróż. Nie zawsze musimy w ogóle podróżować. Czasem wystarczy pomyśleć, już jesteśmy w jakimś innym obszarze. Albo możemy na przykład, to też bardzo ciekawe, miałem takie doświadczenie, że jak guma rozciągnąłem się z jednego miejsca do drugiego, które było dość daleko i co ciekawe, tak jak gumę rozciągamy, prawda, ona jest jednocześnie w tych wszystkich miejscach, tak samo ja, moja świadomość była jednocześnie w tych wszystkich miejscach. Widziałem te wszystkie miejsca, w których było rozciągnięte te moje astralne ciało. To też było nieprawdopodobne doświadczenie. Także tak, no a najczęściej poddaję się takiej podróży na holu. To jest taka metoda na dalsze jak gdyby podróże, żeby dotrzeć gdzieś naprawdę daleko, to wtedy po prostu zamykam się jak gdyby w sobie, wyciszam się poza ciałem oczywiście i wtedy nagle przejmuje nade mną kontrolę taka energia, która jakby unosi mnie, prowadzi i docieram po prostu dzięki tej energii do jakiegoś miejsca. Także i w trakcie tej podróży na holu to jest też bardzo interesujące, bo na ogół, jeżeli ktoś już zaczyna te podróże, to jest tak zafascynowany albo tak przerażony, bo ta podróż to jest, jak wiesz, to jest coś znacznie więcej niż F-35. Tam są takie przeciążenia, to tak jakbyś jechał windą, która nagle może skręcać w boki albo jechać pod skosie i to w momencie i bardzo szybko. Także jak już zacząłem jak gdyby opanowywać ten lęk związany z tą podróżą, coś tam mi spadnie, prawda, albo że wylecę, wypadnę z tej podróży, już się przestałem tak trzymać tego kurczowo, bo wiedziałem, że zawsze po prostu wystarczy być wyciszonym i ona mnie doprowadzi, to zacząłem obserwować, co się dzieje dookoła mnie. I to było też fascynujące doświadczenie. Na przykład zauważyłem te wszystkie obszary mijane. Zauważam, że te niskie obszary, o takim niskim poziomie świadomości, czyli takie, jak tam ostatnio rozmawialiśmy, takie, które moglibyśmy określić, takie piekielne, prawda, jakieś tam przejściowe i tak dalej, to one są spowite taką mgłą i ta mgła jest bardzo ciemna, to jest taki dym. Im dalej ten dym jest jaśniejszy, a jeszcze dalej po prostu go nie ma, znika. Jakby ta zasłona mgielna, nie wiem co to tam, mgła wojny, jak to się czasem mówi, tym więcej jest tych takich niezorganizowanych emocji takich ludzkich. Mam takie wrażenie. To mi się bardzo łączy z taką teorią Roberta Monroe zresztą, który mówił, że jest tak zwane pole M. Pole M właśnie charakteryzuje się jakimś rodzajem takiej przysłony mgielnej. Im więcej tej mgły, tym znaczy, że więcej niezorganizowanych emocji, przekonań ludzkich, takich właśnie rzeczy, którymi jesteśmy przywiązani jeszcze do tego życia i tak dalej, i tak dalej. Im mniej to jakby jest rozpuszczane, to przywiązanie do właśnie materii fizycznej. No więc może to się z tym mi łączy, może nie wiem, nie myślę w ten sposób, że to musi być, że to musi się łączyć z tamtą teorią. Staram się już z każdym następnym rokiem tych swoich doświadczeń patrzeć na to bardzo, bardzo obiektywnie, nie ubierać tego w ogóle w żadne jakieś określenia, definicje innych odkrywców, ale to jest tak oczywiście trudne, bo wiesz, no, jesteś ciałem, prawda, jesteś Arturem, ja jestem Rafałem i wyzbycie się całkowicie jakby tej naszej ludzkiej tożsamości jest bardzo trudne, więc to nigdy nie będzie totalnie obiektywne, nie, ale staram się. No tak. Wiesz co, ja ci powiem też taką jedną rzecz. Mi się kojarzy, ja kiedyś przez swojego czasu siedziałem w różnych rozmaitych poradniach psychologicznych, do mnie przychodzili różni ludzie i kiedyś przyszedł do mnie człowiek, który popełnił samobójstwo, tylko mu się to po prostu nie udało. No nie, on sobie zaplanował, że się powiesi na moście i z mostu skoczy i się powiesi. I efekt był taki, że on powiedział, że musi ze mną porozmawiać, bo nikt z nim nie jest w stanie porozmawiać.
bo po prostu jest taka sytuacja, że każdy wymięka, a on chciał ze mną porozmawiać o tym, co on przeżył, nie? No i ja wiesz, taki pełen luzu, nie? No spoko, pogadajmy, nie? I tak dalej, i tak dalej. Powiem ci, że ta rozmowa mnie cholernie po prostu przerosła, to ci powiem uczciwie, bo chłopak wziął, zawiesił sobie pętlę na szyi, skoczył z mostu, ale jakoś tak niefortunnie skoczył z mostu, że się nie powiesił, nie zawiesił się na tej linie, tylko głową walnął w jakieś belki, w coś tam i po prostu wyszedł z ciała. Automatycznie wyszedł z ciała i on zaczął mi opowiadać kwestię, że on jak sprężyna poleciał w górę i on mówi, w minutę zobaczyłem cały proces stwarzania świata, całą historię ludzkości, wszystko, kompletnie, totalnie. Zobaczyłem wszystko, mówi, no nie. Zobaczyłem, jak ci ludzie o głupie rzeczy się kłócą, jak beznadziejnie szarpią się o rzeczy, które nie mają żadnego wpływu na ich życie. No i zaczął mi opowiadać o różnych rzeczach. I on mówi, że po powrocie, kiedy on wrócił stamtąd, bo po jakimś tam czasie odzyskał tą pamięć i była taka sytuacja, że po tym powrocie on stwierdził, że kompletnie będzie innym człowiekiem. Próbował sobie życie ułożyć, próbował sobie znaleźć, wiesz, dziewczynę, ale jak jakiejśkolwiek dziewczynie zaczął na ten temat opowiadać, no to każda myślała, że on jest, wiesz, sfiksowany po prostu, no bo o takich rzeczach rozmawiać to była ciężka sprawa i że on jest po prostu sfiksowany. I powiem ci szczerze, że 10 minut rozmowy z tym człowiekiem mnie też przygniotło, bo gość po prostu zaczął mi opowiadać o całej kosmologii. Mówi, ja nie znam filozofii, ja mam wykształcenie chyba podstawowe, czy może zawodówkę, nie wiem jakie tam miał, więc ja nie jestem filozofem albo teologiem, tak, ale on zaczął mi opowiadać takie rzeczy, że to się w pale nie mieści, że to zaczęło mnie po prostu kompletnie przygniatać. Ja tylko żałuję, że straciłem kontakt z tym człowiekiem, bo to było jakoś tak, że on wtedy mnie zaczepił chyba na Skype'ie, a teraz w ogóle już Skype'a nie ma chyba nawet, no nie, także to tak było, ale też właśnie dużo mi opowiadał na temat tego wyrwania się w kosmos i ten, więc to jest taki ciekawy moment. A czy w tym momencie OBE pojawiła się w ogóle jakaś mroczna obecność, której normalnie byś nie zauważył, albo czy załóżmy, nie wiem, próbowałeś wrócić do ciała, ale ktoś albo coś cię przed tym powstrzymywał? To wiesz co, zaraz odpowiem ci na to pytanie, ale nawiążę do tego, co teraz opowiedziałeś, bo to jest bardzo interesujące. Mi się to bardzo tutaj łączy z doświadczeniami bliskimi śmierci. To doświadczenie tego twojego znajomego, którego tam, z którym przeprowadzałeś rozmowę. Na wyrost znajomego, bo to był człowiek, którego wiesz, raz w życiu w ogóle on trafił Tak. do mnie, nazwijmy to w cudzysłowie jako pacjent, nie? Nazwijmy to. W każdym razie, wiesz co, to jego doświadczenie jest bardzo zbliżone do tego, czego doświadczają osoby, które właśnie doświadczają śmierci klinicznej czy NDE, prawda? Co ciekawe, bardzo dużo tych osób, które doświadczyły tej śmierci klinicznej, bo tutaj mówisz o tym uderzeniu w ten mur, że on od razu jak gdyby poczuł to. Dużo z tych osób mówi, że przed samym jak gdyby zdarzeniem tego wypadku, tego co powoduje cierpienie takie fizyczne, ból, one tego nie czuły, bo jak gdyby wyrzuciło je z ciała na kilka milisekund przed tym doświadczeniem cierpienia fizycznego. Więc to jest dla nas bardzo fajna informacja, że gdyby jakiś wypadek się zdarzył i tak dalej, to te osoby potwierdzają, że jak gdyby tego cierpienia fizycznego nie będzie przed samą śmiercią, ponieważ jak gdyby jest jakiś rodzaj, no nie wiem, wentylu bezpieczeństwa, który wyrzuca nas z ciała przed samym jak gdyby tym momentem. Także to jest bardzo fajne dla naszego punktu widzenia, bo po co cierpieć, skoro i tak już umieramy, prawda? I druga sprawa to jest to, że on jakby tutaj przedstawił ci takie informacje, które zebrał właśnie w tej całej podróży, które po pierwsze pokazywały mu jego życie, jakiś rodzaj beznadziejności, a po drugie pokazały mu coś, do czego mógłby dążyć. To jest też bardzo charakterystyczne dla śmierci klinicznej. W OB jest to troszeczkę inaczej. Kiedy my mamy to swoje ciało i świadomie wychodzimy, to my nie doświadczamy takiego czegoś od razu jak tunel, prawda, jak spotkanie z jakąś świetlistą istotą, która nam pokazuje nasze życie, robimy jakieś retrospekcje albo osąd właśnie tych naszych, tego rachunku sumienia. Nie ma czegoś takiego, ponieważ my wrócimy do ciała. To nie jest jeszcze ten moment, ale przy śmierci klinicznej to jest bardzo istotne. To jest jeden z pierwszych elementów, które spotyka te osoby. I mi się wydaje, że on właśnie czegoś takiego doświadczył. W zasadzie wszyscy, którzy byli na przykład badani przez Raimunda Moody'ego, którzy doświadczyli śmierci klinicznej,
mieli jakieś doświadczenia właśnie OB z tym związane, Mhm. po powrocie zmienili swoje życie albo mieli przynajmniej ogromne poczucie potrzeby zmiany swojego dotychczasowego życia. Bardzo bliskie jest to temu, co teraz Tak, tak. opowiedziałem. Bardzo, Podobno ludzie, którzy w ogóle przeszli śmierć kliniczną, są dużo lepsi. Ale tutaj Tak. zgodzę się jeszcze z tobą, Rafale, z jedną rzeczą, ponieważ podobno, nie wiem, ja tego nie testowałem, nie próbowałem, ale podobno takie opinie słyszałem, że człowiek, który by wyskoczył z okna z 13 piętra, z wieżowca, on doleci już martwy. On po prostu, to nie jest tak, że on się wbija, zabija w tym miejscu. Po prostu serce staje dużo wcześniej, jeżeli człowiek leci z takiej wysokości, po prostu, nie wiem czy to prawda, takie opinie po prostu słyszałem naukowców, że po prostu, tak jak to co ty powiedziałeś, że na kilka milisekund przed wypadkiem, załóżmy, nie wiem, są kwestie, że to gdzieś tam człowiek ogólnie ucieka z tego ciała, tak? Tak. Jakby, no nie? Tak, to jest ciekawe. No to akurat z tym spadkiem z wysokości to może faktycznie mieć jakiś związek z zawałem serca, może albo coś w tym stylu, że. Nie wiem, ja mówię, Jezu, to takie jest po może prostu ten opinie strach. słyszałem, że człowiek, który dolatuje już, to on Mhm. już nie żyje w tym przypadku. Mhm. Z tej wysokości 13 pięter, jak wieżowiec załóżmy tam ma, no nie? Mhm. No Mhm. dobra, ale No, wróćmy do pytania, w sensie, Tak, czy tak. próbowałeś wrócić do ciała, albo czy ktoś cię przed tym powstrzymywał, albo czy tam była jakaś, nie wiem, mroczna obecność, której normalnie byś nie zauważył. Powiem tak, jeżeli nie docierałem do takich obszarów, o których tam opowiadałem ostatnio, Mhm. w ostatniej rozmowie na twoim kanale, to po wyjściu z ciała bywały jakieś istoty, które gdzieś tam były, prawda? I one czasem były w jakimś mroku, czasem były w jakimś cieniu i tak dalej, ale to jest wszystko zależne od tego, z jakim my podejściem wychodzimy z tego ciała. Jeżeli jest w nas lęk tego, co tam spotkamy, to te istoty będą się jawiły jako coś właśnie złowieszczego, mrocznego, coś, co próbuje w jakimś sensie nas powstrzymać i tak dalej. Faktycznie nawet będą starały się to robić. Bardzo często, nie zawsze. Jakby lęk wywołuje reakcję, ale nie zawsze. W każdym razie, wiesz co, bardziej bym mógł opowiedzieć na przykład o takich obszarach, w których byłem, w których jakieś istoty starały mi się przeszkodzić w realizacji jakiegoś celu. Był taki jeden, mam takie doświadczenie, że byłem w takim jakby dużym pomieszczeniu, które przypominało restaurację i wiedziałem, że muszę z tego budynku wyjść, żeby, bo miałem tam jakiś cel, już teraz nie pamiętam jaki, chyba chciałem po prostu dotrzeć do jakiegoś obszaru, w którym chciałbym komuś pomóc i tak dalej. I w tej restauracji co chciałem po prostu zrobić krok, stawały przede mną jakieś po prostu takie istoty humanoidalne i blokowały mnie. I to było wkurzające. Ja się nie bałem tych istot, ale one mi ewidentnie przeszkadzały w wyjściu z tego budynku. I w pewnym momencie już się tak bardzo zdenerwowałem tam poza ciałem i tak w ogóle oni mi przypomnieli, bo patrzyłem w ich oczy, one były takie totalnie, wiesz, martwe, takie wszystko to było. One takie były jak posągi z wosku, takie stały i się patrzyły tak bez wyrazu, bez jakichś emocji w tych oczach. I w pewnym momencie tak się zdenerwowałem, tak uderzyłem jednego z nich, krzycząc, że jest manekiniarzem, tak chyba go nazwałem. Ty pieprzony manekiniarzu, odsuń się. Jak go uderzyłem, jego głowa spadła, potoczyła się gdzieś i w zasadzie już nie było żadnych przeszkód, żeby wydostać się z tego budynku. Czyli no takie sytuacje się zdarzają, ale chodzi o to, żeby wewnętrznie mieć w sobie takie poczucie pewności, że nikt i nic nie jest w stanie cię skrzywdzić poza ciałem. Ono pozwala radzić sobie w takich sytuacjach. Są też takie momenty, w których na przykład docieramy do jakiegoś miejsca i naprawdę nie jesteśmy w stanie wrócić do ciała. Nie jesteśmy w stanie myśleć nawet o tym, żeby wrócić do tego ciała, bo wpadamy w taki rodzaj paniki, takiego kołowrotu, który cały czas się powtarza, że odkrywamy, o Jezu, nie mogę się stąd wydostać. Idziesz w prawo, idziesz w lewo, idziesz do góry, na dół, wszędzie jakieś bariery, niewidzialne bardzo często. Nie można wrócić do ciała i wydaje ci się czasem, że jesteś tam naprawdę bardzo, bardzo długo. I w pewnym momencie zaczynasz płakać, zaczynasz mieć jakiś taki strach przed tym, że to już jest koniec, prawda, że chyba już nie wrócę, że to jest moja śmierć. I wtedy jest taka super metoda, którą stosuję, nauczyłem się od Roberta Monroe, skupienie na palcu w stopie. Skupiasz się na tym palcu, zaczynasz nim ruszać, skupiasz się, ruszasz i czasem szybciej, czasem wolniej, ale prędzej czy później nagle wracasz do ciała.
Także pytanie, najtrudniejsze tak naprawdę jest w tym wszystkim to, żeby przypomnieć sobie tą metodę tam, poza ciałem, bo my nie przenosimy tej samej pamięci, którą mamy tutaj w tym fizycznym życiu. Bardzo często wchodzimy w OB, w drugie ciało i jakby uruchamia się jakiś inny zakres pamięci. Nagle istoty, które tam spotykamy, nawet my wiemy, że to są nasi znajomi, wiemy, że ojej, mamy z nimi mnóstwo do obgadania, że łączy nas z nimi coś naprawdę wielkiego, miłość czasem, tak. A potem po powrocie do ciała nagle, kto to w ogóle był? Pierwszy raz widziałem na oczy kogoś takiego. Nie znam kogoś takiego. Jest coś jakby zastępowało naszą pamięć z tego fizycznego życia na korzyść tej pamięci tego drugiego ciała. Być może to jest ta pamięć taka bardziej zbiorowa, bardziej długowieczna niż ta tutaj tymczasowa, ale no nie chcę iść tak daleko w jakieś rozkminy w tym temacie, takie dywagacje, ale no bardzo jest dużo różnych takich ciekawostek, zagadek jeszcze dla mnie nieodkrytych i to mnie fascynuje, żeby właśnie krok po kroku odkrywać te różne rzeczy. No te istoty takie, wiesz co, czasem miałem raz takie doświadczenie, ale to było normalnie na jawie. Otworzyłem w środku nocy oczy, nie wiem, o której to mogło być, koło 4:00. Ciało było w atonii, takim w paraliżu. No ale dla mnie paraliż nie jest czymś złym, prawda? Bo wiele osób źle odbiera paraliż. Bardzo często traktuje go jako coś po prostu strasznego. Wywołuje lęk, wtedy pojawiają się różnego rodzaju istoty, bardzo często mroczne, w kapturach, zaciemnione i tak dalej. To jest bardzo charakterystyczne dla paraliżu przysennego. Ja miałem taki paraliż, otwieram oczy i słuchaj, widzę, naprawdę widzę, tak jak teraz widzę ten monitor i ciebie tam w środku, widzę istotę, która stoi nade mną przy łóżku i ma rękę położoną tak nad moją głową. Nie ruszam ciałem, patrzę, jej twarz jest cała ciemna, nie ma twarzy, jest zasłonięty kaptur, a w środku jest ciemność. Ale nie boję się i obserwuję, a ona stoi i tak z tą ręką nad moją głową. Obserwuję, no ale w pewnym momencie musiałem mrugnąć. Jak mrugnąłem, otworzyłem ponownie oczy, już niczego nie było. Nie odczuwałem lęku. To było dla mnie ciekawe. I nie odebrałem tego w żaden sposób jako coś złowieszczego. Ale znam mnóstwo osób, które takie sytuacje i podobne odbierają bardzo, bardzo negatywnie i opowiadają potem o różnych zmorach, o różnych demonach, o właśnie opętaniach i tak dalej. Oczywiście opętanie to jest już zupełnie inna działka, prawda? Moglibyśmy tu o tym poopowiadać, szczególnie ty, ale wiele osób doświadczających między innymi OB, odczuwając ten ogromny lęk, bardzo często kogoś tam widzi od razu i odbiera to, interpretuje jako coś negatywnego, ale to jest tylko interpretacja. Bardzo często te istoty nic złego nie robią. One po prostu stoją. Są jakoś zaciemnione, są w jakimś sensie niewidoczne do końca, są czymś nieznanym, a my się bardzo często boimy tego, co jest nieznane. Tak jak marynarze... To jest właśnie ta różnica między strachem a lękiem. Boimy się tego, czego wiemy. Boję się, że dostanę w pierdziel na przykład. Natomiast lękam się czegoś nieznanego. To jest różnica między strachem a lękiem i to jest kolosalna różnica w psychologii, nie? Tak. Strach to jest to jest nasz taki strach jestem w stanie okiełznać. On się uruchamia w momencie, kiedy faktycznie czujemy zagrożenie życia. No. A lęk to jest coś, co budujemy przez lata. Tak, zgadza się. To tutaj z tym bym się zgodził. Natomiast teraz jeszcze kolejna taka kwestia dotycząca... Jak wyglądało twoje ciało w ogóle z zewnątrz, powiedz mi po prostu? Czy dostrzegłeś w nim coś, czego nie potrafiłbyś wyjaśnić? Czy może nie widziałeś swojego ciała? Bo na przykład, wiesz, we śnie jest tak, jak czasami w grze komputerowej, że ja mam takie wrażenie, że ja wiem, że to ja, ale ja sam siebie nie widzę. Nawet we śnie, kiedy podchodzę do lustra, to nie widzę mojej twarzy, tak? Ja jeżeli siebie widzę, to widzę gdzieś tam z bardzo daleka jako jakaś postać i po prostu ja wiem, że to ja, ale ja nie widzę siebie we śnie. Jak to wygląda w przypadku OBE? To jest bardzo ciekawe, co teraz powiedziałeś, wiesz, bo rozumiem, że to mówisz tu o takich świadomych snach, tak? Bo w OB, w świadomym śnie również można podejść do lustra i wtedy są naprawdę bardzo, bardzo interesujące doświadczenia. Zrobiłem to już kilka razy i za każdym razem widziałem swoją twarz, ale jak odwróciłem tą twarz, to zobaczyłem korowód innych twarzy, które na mnie patrzyły. Każda była troszeczkę do siebie podobna,
i wszystkie jakby się tam uśmiechały, robiły coś takiego pozytywnego. W jakimś sensie odczuwałem to bardzo pozytywnie i odbieram to jako właśnie ten szereg tych różnych wcieleń, którymi się było. To jest rewelacyjne doświadczenie. Spojrzeć w lustro właśnie poza ciałem. Raz wszedłem w ogóle w lustro, żeby sprawdzić, co się stanie, bo słyszałem, że można wchodzić w lustro. Się okazało, że po drugiej stronie no, był ten sam pokój. Nie pamiętam, czy był jakby lustrzanym odbiciem, czy wiesz, prawo było lewo i tak dalej, ale był taki bardziej ciemny. Na pewno było bardziej mrocznie, ale nic tam nie było, więc wróciłem z powrotem. W każdym razie, jeżeli chodzi o spojrzenie na swoje ciało takie fizyczne, na przykład w łóżku, bo w tej klasycznej metodzie, kiedy wychodzimy z tego swojego ciała, na przykład za pomocą rotacji, no to bardzo często jesteśmy, ale nie zawsze w tym pokoju, w którym jest to nasze ciało. I wtedy możemy na nie spojrzeć. I faktycznie jest to, o czym teraz powiedziałeś. Zawsze czujemy, że to my, ale to ciało nigdy wiemy, nie że jest to my w procentach po prostu. takie, jak my myślimy o tym swoim ciele. To jest bardzo ciekawe. Można się przyglądać, ale ta twarz nigdy nie, no nie wiem, właśnie powiem ci szczerze, no nie wiem, bo można spojrzeć w lustro i wiemy, że to my, prawda? Ale poza ciałem to trochę inaczej wygląda. Zawsze to jest taki rodzaj jakiegoś takiego mirażu, taki coś, co może nie tyle zniekształca, ale w jakimś sensie powoduje, jakby to powiedzieć, no nie wiem, jakiś rodzaj takiego zakrzywienia tej rzeczywistości. Nie zawsze ta fizyczna rzeczywistość wygląda dokładnie tak, jakby w tej fizycznej rzeczywistości zapamiętaliśmy. I również na przykład to nasze ciało, ta nasza twarz, one są jakieś troszeczkę inne, ale my czujemy ewidentnie, że to my, więc coś takiego. No bardzo ciekawe. No tak. W ogóle te nasze ciało astralne też jest ciekawe. Czasem je widzimy, czasem go nie widzimy. Można podnieść ręce do góry, widzimy na przykład zarys, kontury bardzo często. W środku jakiś rodzaj takiej emanacji, takiego eterycznego, jakby to powiedzieć, takiego, czasem to jest taki dymek, czasem to jest taki rodzaj jakiejś energii. Bardzo często w moim przypadku to jest rodzaj taki biało-niebieskawy, a czasami to są normalne ręce, ale też wyglądają troszeczkę inaczej niż w tej rzeczywistości fizycznej, jak na nie spoglądam. Tam wszystko ma jakby wymiar taki energetyczny chyba. I to ciało, na które się spogląda, teraz sobie zdaję sobie sprawę, że jak spoglądam na ręce tam, to one bardzo często właśnie, jest jakiś rodzaj emanacji, dokładnie tej samej, jak się patrzy na swoje fizyczne ciało. No tak, teraz sobie zdaję z tego sprawę, że tak. Chyba to jest jakiś rodzaj właśnie takiej energii, która wydziela się z tego naszego ciała, którą my dostrzegamy poza ciałem. Bardzo takiej subtelnej, ale jest. Taki, tworzącej taki jakiś miraż, takie coś, takie, no nie wiem jak to powiedzieć. No ciekawe, to jest bardzo fascynujące. No, może ktoś inny się zgłosi do ciebie do programu, opowie O swoich coś. doświadczeniach to też jest ten. I może na zakończenie jeszcze już ostatnie takie pytanie, bo troszkę się rozgadaliśmy. Kwestia, czy po powrocie, twoim powrocie z tamtego świata, tak to nazwijmy, czy zauważyłeś coś ogólnie, co się w twoim życiu zmieniło, powiedz mi? Wiesz co, samo to, że wychodzimy z ciała, to jak gdyby specjalnie naszego życia nie zmienia, ale to, co my poza ciałem robimy, to, co otrzymujemy, jakie informacje, może zmienić nas wewnętrznie, że my faktycznie po powrocie, po częstokrotnym powrotach właśnie do ciała fizycznego zaczynamy być innym człowiekiem. O takie zmiany, tak, to mogę powiedzieć, potwierdzić po ponad 20-letniej praktyce takiej świadomego doświadczenia poza ciałem, to moje życie bardzo się zmieniło, ja się zmieniłem, zmieniło się moje postrzeganie tej rzeczywistości. Jeżeli chodzi o inne rzeczy, takie walory czy wyrazy jakby przechodzenia tamtej rzeczywistości na tę rzeczywistość, jakieś istoty, to też takie zdarzenie jest w moich doświadczeniach. Spotkałem tam kiedyś taką istotę, którą nazwałem Rewi, to był archetyp kobiecości, coś niesamowitego. Wszystkie najwspanialsze jakieś moje wyobrażenia, fantazje związane właśnie z tym, czym jest kobieta, jawiły się jako jedna spójna całość, jako jedna istota. I ta istota zaczęła do mnie przemawiać, wspierać mnie i przez bardzo długi czas, jakieś pół roku po powrotach do swojego fizycznego ciała, mogłem się z nią komunikować. Może to zabrzmieć jak, słyszy głosy, nie? Zadzwońcie szybko do szpitala.
faktycznie, autentycznie, musicie mi uwierzyć, słyszałem głos tej istoty, ilekroć zadałem pytanie w sobie. Ona mi odpowiadała. Autentycznie słyszałem. Wiecie, jak to jest? Czasem sobie sami odpowiadamy, prawda? Prowadzimy wewnętrzny monolog, taki dialog. A tutaj słyszałem ewidentnie głos tej istoty. I to przez pół roku było takie stałe. Potem jakby zanikło. Nawet już w tej chwili bardzo trudno jest mi tą istotę spotkać znowu poza ciałem. Widocznie było takie doświadczenie, bardzo interesujące zresztą, a teraz już jakby są inne, bo to też jest tak, że no nie można jakby, my sami nie kontrolujemy tych doświadczeń, one jakby same przychodzą, jakby coś z góry zakłada, że akurat teraz są potrzebne takie doświadczenia, a później takie. Wszystko się potem składa jako jedna spójna całość, buduje jakiś obraz całości, jak puzzle, łączą się z sobą, tworząc jakby cały zręb historii, opowieści o tobie, o tym, kim tak naprawdę jesteś, czego dowiadujesz się właśnie poprzez takie doświadczenia poza ciałem. Więc to było coś naprawdę takiego mocnego, co faktycznie przeszło na tę rzeczywistość. No i jest jeszcze taki jeden mały aspekt, o którym w zasadzie nie wspominam, bo to może zrazić tych którzy się boją. Ten aspekt jest związany właśnie z tym, że my czasami tracimy poczucie, w jakiej rzeczywistości jesteśmy. Jestem w rzeczywistości fizycznej, ale bardzo często nie wiem, czy to jest rzeczywistość fizyczna, czy ta pozafizyczna. I muszę zrobić test rzeczywistości, czyli sprawdzić, prawda, czy jestem w fizycznej rzeczywistości, czy to nie jest sen, albo czy to nie jest właśnie to drugie ciało. No i wierzę, że niektórzy mogą się w tym zagubić, może dojść do jakichś schorzeń psychicznych, na przykład schizofrenia i tak dalej, rozdwojenie jaźni. No to są takie, wydaje mi się, właśnie zagubienia pomiędzy właśnie tymi światami. Myślę, że bardzo często te osoby, które mają tego typu schorzenia, one je mają ze względu na to, że balansują pomiędzy tymi dwoma światami, ale oczywiście nie wszystkie. W każdym razie ja sobie z tym jakoś radzę, to nie jest takie częste i wierzę, że większość z nas mogłaby sobie z tym poradzić, więc absolutnie nie odbierzcie tego jako, wiecie, znak ostrzegawczy, bójcie się, nie wychodźcie z ciała, bo to jest tylko dla jakichś takich szarlatanów i tak dalej. Także nie. Ja uważam, że z tym sobie można poradzić, chociaż jak niektórych obserwuję, którzy tam doświadczają poza ciałem i opowiadają o tych różnych sprawach, no to myślę, że oni już, tak, im się ta granica bardzo mogło już, no niestety, ale gdzieś tam zatrzeć, nie? Ale tak, no, póki nie robimy nikomu krzywdy i tak dalej, to myślę, że to nie jest nic złego, to jest bardzo bezpieczne. Okej, dzięki ogromne za wspólnie spędzony czas. Ja ponawiam zachętę. Tutaj są w rogu dzielone dwie nasze ikonki. Jeśli jedną przyciśniecie, zajrzycie na kanał Rafała naturalnie. No i oczywiście tam możecie różne rzeczy zobaczyć. My ciekawi jesteśmy waszych komentarzy. Subskrybujcie nasze kanały, lajkujcie, udostępniajcie na forach różnych dyskusyjnych i znajomym. No właśnie, tu książka jest akurat Poza ciałem fizycznym Rafała, Tak, a to tutaj jest jest najnowsza książka książka, którą Przebudzenie. Ja ja tutaj oczywiście mam. polecam wszystkie te książki, które opowiadają właśnie o tych doświadczeniach moich. Elementarz obenauty, który pozwala jakby wejść w stan OB. Akurat Przebudzenie to już są ostatnie egzemplarze i już nie będzie wznowienia tej książki, więc no, to są moje pierwsze jakieś doświadczenia od 2008 roku, więc tak, polecam te książki. Warto, czytałem ten tryptyk cały, dosyć ciekawy. Dzięki ogromne, Rafale, za wspólne Dzięki serdeczne. spędzenie czasu i pozdrawiam serdecznie. Do następnego Pozdrawiam razu. widzów, pozdrawiam Ciebie, cześć.